Hejka, siema. Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj mianowicie ostatnio spotkaliśmy taki komentarz tutaj pod spodem, pod jakimś filmem, że ktoś po prostu napisał: no dobrze, fajnie mówić wszystko, ale my mieszkamy w mieście czy coś takiego i po prostu mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie sklepy, więc jak my możemy odżywiać się zdrowo? To jest wasz wybór, co wy chcecie mieć na wasze talerz. Bo w sklepie też są rzeczy dla mnie, na przykład jaj, mięso, ryb. Tak, moi drodzy, wiecie w czym jest problem? W sklepach też można jak najbardziej sobie kupić rzeczy, które są zdrowe. Tylko jedna podstawowa zasada: wybierać produkty najmniej przetworzone. Czyli wychodziłoby na to, że kupujecie gotowe składniki, które później sami sobie w domu przyrządzacie w jedzenie. Nie kupujecie takich gotowych tacek, które są, gdzie macie tam bardzo przeróżne składniki, masę konserwantów, szczególnie na E250 trzeba uważać. To jest azoten sodu, też bardzo często w wędlinach występuje, ponieważ on kosi całą florę bakteryjną przy okazji. To jest konserwant, on ma po prostu niszczyć bakterie, tego typu rzeczy, żeby się nic nie rozwijało w takim produkcie. A jak to my to zjemy, no to też oczywiście działa i to w naszych jelitach później i niszczy po prostu wszystko i są problemy zdrowotne. Oczywiście jest wiele różnych innych dodatków, to w którejś naszej książce nawet opisaliśmy całą listę, chyba w części drugiej, jak dobrze pamiętam. Tak. Książki znajdziecie w opisie tego filmu, tam sobie możecie zerknąć, tam je znajdziecie, możecie tam pobrać sobie stamtąd. I co wybierać? Wybierać, tak jak mówię, produkty mało przetworzone. Nawet załóżmy jakieś, jeżeli ktoś się odżywia mięsem na przykład, to wybieracie mięso, które nie jest przerobione, czyli nie jakieś kiełbaski, parówki tego typu, czy jeszcze gorzej parówki, szynki, czy nie wiadomo co jeszcze, bo to wiadomo, że to była najpierw szynka, później się zrobiła z tego parówka. Tylko kupić po prostu gotowe kawałki mięsa. Jeżeli odżywiacie się wegańsko, to kupujecie sobie bezpośrednio te warzywa, czy co tam potrzebujecie Albo i z owoce. tego robicie po prostu. Najświeżej oczywiście zawsze mrożonki. To trzeba mieć na uwadze, jakby to I, nie zabrzmiało. ale to jest również dla wegańskich i też na karniworze. Tak, wtedy Mrożone. tak, wiecie dlaczego? Ponieważ no, mrożonki są świeże. One nie mają tej całej drogi transportu, tego wszystkiego. One są prosto z pola zwożone gdzieś tam od razu do jakiejś firmy. Tam są przepakowywane i od razu mrożone. I to jest bardzo szybkie mrożenie, więc to jakby nie było jest najświeższe z tych wszystkich. Tak, i również ryby na przykład, dat wordt gevangen op zee en dat wordt ter plekke op zee verwerkt. Z rybami jest podobnie. Niektóre, które są łowione w morzu, to przeważnie przerabiają je od razu na morzu już, żeby to wszystko było i później też to jedzie w chłodnie i tak dalej. No i z tymi mrożonkami no jest po prostu najlepiej kupować, bo nie ma tej całej drogi transportu, nie uciekło. I co najważniejsze, produkty mrożone nie posiadają konserwantów tyle w sobie, a czasami wcale ich nie mają. Bo po co konserwant ma być dodawany do produktu mrożonego, który i tak jest zamrożony? Więc tutaj mamy od razu wielki plus tego wszystkiego. Później też są konserwy. No tu trzeba uważać znowu, żeby nie było bisfenoli i tego, także to też jest taki mały problemik z konserwami. Są takie puszki już teraz w handlu, widzę, że są wolne od bisfenoli i tego wszystkiego, także to też jest taka jakaś ewentualna opcja, gdzie by można było. Ale najważniejsze to jest po prostu kupować takie rzeczy, żeby no, nie były przetworzone, to jest najważniejsze. I można to bez problemu znaleźć w sklepach, także nie wiem w czym po prostu jest problem. Ale również, nie wiem jak to jest tu w Polsce, ale ja myślę, to też jest w Polsce, ale w Holandii, ja wiem, tam są targi biologiczne, na przykład na Amsterdam. Każdy tygodnie tam jest biologische markt i tam wszystko, tam, daar komen allemaal mensen die hun eigen groenten die ze over hebben, die verkopen ze daar Tam gewoon. wjeżdżają po prostu się ludzie, którzy tam mają jakąś nadwyżkę swoich tam warzyw czy owoców i tam je po prostu sprzedawają, czy sami coś tam sobie produkują.
z takich typowo swojskich. No, u nas też są takie markety, no, gdzie się zdarza. Tylko wiecie, u nas jest taki jeden mały problem, bo są te bazary, tego typu rzeczy, które można tam rzeczywiście kupić. Jednak nie każdy to rzeczywiście sam uprawia, ponieważ jest tam wiele takich sprzedawców, którzy jeżdżą po prostu też do dużych hurtowni i stamtąd kupują i mają praktycznie te same materiały, które kupujemy w sklepach. Ważne też, żeby patrzeć, żeby to były regionalne rzeczy. Bo pamiętajcie, że im dalej to skądś przyjeżdża, tym więcej to drogi, tym więcej już to automatycznie oznacza konserwantów w tym jedzeniu, czy jakichś substancji zabezpieczających. W niektórych sklepach było tak, jak się stawało. Było u góry tabliczka, tylko trzeba było, wiecie, głowę podnieść do góry. Wtedy ją można było zobaczyć i tam było napisane, jakie substancje zostały użyte na te owoce na przykład, czy na te warzywa, żeby je zakonserwować. To było napisane, myśmy to widzieli po prostu. Tylko wiecie, trzeba głowę podnieść do góry. Nie zawsze każdemu się to udaje, żeby podnieść głowę do góry, bo niektórzy są tacy, wiecie, troszkę leniwi, byle wrzucić tylko do tego. Tak. I też tak właśnie bazują sklepy na tym, bo ustawiają na regałach wam te rzeczy, które chcą wam najszybciej sprzedać, czyli na wysokości oka. Bo w większości się nie chce schylić na dół albo sięgnąć do góry. Więc jest to, co chcą sprzedać najszybciej, to stoi na waszej wysokości oka. A niżej już są inne rzeczy. To jest tak samo, de inrichting van de winkels is op een psychologische manier ingericht. Tak, no i też całe ułożenie sklepu jest psychologicznie przestudiowane, to kiedyś też to sprawdzaliśmy i to wszystko ładnie poukładane jest, tak żeby po prostu sprzedać to, co oni chcą i żebyście musieli przejść prawie przez cały sklep, żeby tam coś z tego sobie znaleźć. Także tak to wszystko wygląda mniej więcej. Także moi drodzy, wszystko jest po prostu możliwe, tylko największy haczyk w tym wszystkim jest taki, że trzeba zainwestować swój czas. Po pierwsze, trzeba czytać składy, bo są też i gotowe produkty, które są jak najbardziej ok. Tylko trzeba niestety poświęcić ten czas i przeczytać sobie ten skład. Są też aplikacje, które kiedyś wam też pokazywaliśmy, które można sobie skanować ten kod kreskowy i ci pokaże, czy coś jest dobre, czy coś nie jest dobre. Także to wszystko jest możliwe, to wszystko można zrobić, tylko trzeba później poświęcić czas, żeby coś z tych pojedynczych składników sobie samemu zrobić. My też korzystamy ze sklepów, jak najbardziej korzystamy ze sklepów. To nie jest możliwe tutaj dla nas na ten moment, żebyśmy całkowicie mogli sobie żyć tylko i wyłącznie tutaj ze wszystkich ziółek i tego wszystkiego, tym bardziej, że ona już ziółek nie je. A ja nie mam swojej hodowli zwierząt tutaj na ten moment, więc też korzystamy ze sklepu cały czas. I jak widzicie, mamy się dobrze, nic nam się tutaj nie dzieje, wszystko jest super, wszystko jest fajnie. Także to nie jest tak, że my mieszkamy na wsi, że my tylko i wyłącznie tutaj co na wsi znajdziemy, z tego żyjemy. Nie, to nie jest prawdą. My tutaj jak najbardziej też ze sklepów korzystamy. Tylko po prostu trzeba wiedzieć, co wybrać. To jest najważniejsze w tym wszystkim. I pamiętajcie, ten słów, które są teraz pisane na wszystkie produkty, na składniki, waren die producten, die ingrediënten, waren die al bekend bij jullie grootouders? No tak, to co nawet babcia nasza czy wasza nie potrafiłaby w ogóle tego wymówić, tych nazw tego, tak więc ona prawdopodobnie by tego nie zjadła. Także na to też patrzcie o tym. Dobra, moi drodzy, taki szybciutki na dzisiaj filmik by z tego wyszedł. Wij met z'n allen hebben de macht en de kracht en we bezitten ons intelligentievermogen om net alleen maar die producten te kopen waar geen chemicaliën of E-nummers in verwerkt zijn. Die macht hebben wij allemaal als consument. Kun je dit vertalen alsjeblieft? No, zrozumieliście co powiedziane? Mówi, że my mamy tą całą siłę w naszych rękach, że po prostu my potrafimy jako konsument decydować o tym, co jest sprzedawane. Ale kiedy większość kupuje byle co, to później nie konsument, tylko sprzedawca na to reaguje, czy producent, i produkuje więcej tego. Także my to wszystko mamy w swoich rękach, co kupujemy. Bo jak im się coś nie sprzeda, to po co by to mieli produkować dalej? To znaczy, bojkot też jest możliwy, bo naprawdę, robię bojkot na wszystkie produkty, które nie są dobre dla mojego
ciała. Tak. No ale jest dużo ludzi, którzy niestety dalej śpią i myślą, że wszystko jest fajnie i wszystko jest pięknie wokół. A tak do końca to nie wygląda. Dobra, to by było na tyle, moi drodzy. Przypominam jeszcze o konkursie, który trwa na bon na 16 000 złotych. Jeżeli nie widziałeś, to zerknij sobie w opis. Tam są przeróżne produkty z sklepem, z którym współpracujemy Ile tutaj. złotych jest? Jaki 6 bon? 000. Okej, bo nie słyszałam. Tak, tam macie wszystkie te produkty zalinkowane, pojedyncze czy też zestawy. Wystarczy wpisać tylko konkurs z szamanem tutaj do takiego zamówienia i zostawić później jakiś komentarz na temat tego produktu. I 24 sierpnia kogoś będziemy wybierać, kto po prostu otrzyma bon na 6000 zł. My się tutaj żegnamy, życzymy Wam miłego dzionka. Tyle na dziś, trzymajcie się, hej! Do następnego. Pa!